Idealna kępka? Jak wykonać ją szybko, poprawnie i na poziomie mistrzowskim? W jaki sposób poprawić swój warsztat pracy? Co ma wpływ na składanie się Waszych wachlarzy i jak wyeliminować wszystkie błędy? Tego dowiecie się już w dzisiejszym odcinku. Nazywam się Klaudia Kawińska i jestem instruktorem poszlaszy z centralnej Polski. Zapewne wiecie, jak wiele czynników składa się na to, aby stworzyć idealną i puszystą kępkę. Wasza technika pracy, rodzaj pensety, moczenie kępki w kleju, czy też sam jego wybór. To wszystko ma ogromny wpływ na to, aby stworzyć idealny wachlarz. Dziś pomogę Wam wyeliminować wszystkie błędy z tym związane. Ale to nie koniec niespodzianek, ponieważ przedstawię Wam produkt, dzięki któremu tworzenie kępek będzie dziecinnie proste. Bardzo istotny jest tu wybór odpowiednich rzęs. Świetnie sprawdzą się rzęsy błyszczące i imitujące jedwab, jednak musicie pamiętać o tym, że niektóre z takich rzęs bardzo często się ślizgają, co może utrudniać aplikację. Nasza nowa kolekcja Silk, która charakteryzuje się kruczo-czarnym kolorem i mocnym połyskiem. Pięknie się kępkują i łatwo schodzą z paska. Swoją pracę rozpoczniemy od teorii. Wybór penset na rynku jest ogromny, ale jak wybrać odpowiednią pensetę dla siebie? Po pierwsze, penseta musi dobrze leżeć w dłoni. Nie może być ani zbyt krótka, ani zbyt długa. Po drugie, musicie dobrać ją do mocy zacisku Waszej dłoni w taki sposób, aby za bardzo nie obciążać Waszego nadgarstka. Po trzecie, styk pensety nie może przepuszczać. I tutaj znowu, dobieramy pensetę konkretnie do Was. Każda z nas ma zupełnie inną moc zacisku dłoni. Przykładowo, penseta, która dla mnie jest idealna, Wam może przepuszczać. Jeżeli pensetę mamy już wybraną, przechodzimy do techniki pracy. Dziś przedstawię Wam 3 techniki. Bujaną, drapaną i drapaną z odstawieniem. Przy tej metodzie niezmiernie ważne jest, aby Wasza penseta była dwustykowa. Technika ta wymaga niepełnego domknięcia pensety w momencie tworzenia wachlarzy. Łapiemy wybraną ilość rzęs, nadrywamy je delikatnie z paska, następnie obniżamy pensetę, aby była około 2-3 mm od nasady i delikatnie popuszczając przesuwamy rzęsy na prawą stronę. Następnie wracając, delikatnie popuszczamy pensetę i bujamy na lewą stronę. W tym momencie widzimy, że rzęsy zaczynają się rozkładać jedna za drugą. Zaciskamy pensetę mocniej i ściągamy kępkę na siebie i do góry jednocześnie. I co? Wachlarz gotowy. Czas na kolejną technikę. W technice drapanej penseta zdecydowanie powinna być jednostykowa, czyli jej pełne zamknięcie następuje już za pierwszym razem. Łapiemy wybraną ilość rzęs i delikatnie nadrywamy je z paska. Pamiętajcie, aby nie zerwać jej całkowicie. Odkładając to, co naderwałyśmy, delikatnie przechylamy je na prawą stronę paska. Następnie czubeczkiem pensety rozkładamy rzęsy na prawą stronę, tak jakbyśmy chciały rozłożyć karty do gry, jedna za drugą. Uważajcie, aby w tym ruchu nie dociskać zbyt mocno pensety do podłoża. Czas na ściągnięcie kępki. Pensetę wkładamy pomiędzy rzęsy ciut poniżej połowy. Następnie zaciskamy pensetę. Czy będziecie robiły to czubkiem pensety, czy ciut dalej, to zależy już od Waszych preferencji i styku pensety. Wachlarz ściągamy jednocześnie na siebie i do góry. Pamiętajcie, aby wykonywać to ruchem slow motion. Wtedy macie pewność, że nóżka się nie popsuje. Czas na moją ulubioną technikę, czyli drapanie z odstawieniem. Tutaj również świetnie sprawdzi się penseta jednostykowa. Łapiemy pożądaną ilość rzęs, zaciskamy pensetę i ściągamy na siebie. Ale teraz uwaga! Kępkę odkładamy na bok na pasku. Najlepiej, jeżeli nóżka będzie delikatnie wystawała poniżej paska, wtedy będzie nam dużo łatwiej rozkładać rzęsy. Wykonujemy to podobnie jak przy technice drapanej, z tym, że nie całość kępki wydrapujemy, a dzielimy sobie tą kępkę na połowę i część rozkładamy na prawą, a drugą na lewą stronę. Kępka gotowa. Czas na ściągnięcie jej z paska. Postępujemy tutaj dokładnie tak samo jak przy technice drapanej, ale powtórzmy to jeszcze raz dla lepszego utrwalenia wiedzy. Wkładamy pensetę ciut powyżej połowy, następnie zaciskamy ją i ściągamy powolnym ruchem do góry i na siebie. Techniki drapane sprawiają, że mamy większą kontrolę nad rozłożystością kępki, czyli jej prawidłowymi parametrami. A jak wygląda idealna kępka i jakie są jej parametry? Przy dłuższych rzęsach nóżka kępki będzie wynosiła około 2-3 mm, a z kolei przy rzęsach krótszych około 1 mm. Rozłożystość kępki zależy od objętości. W 2D, 3D wynosi ona około 3 mm. Przy większych objętościach będzie ona zwiększała się maksymalnie do 7 mm. Pamiętajmy o tym, aby ostatnie rzęsy patrzyły się na prosto, a nie na boki, ponieważ wygląda to jak palma.
a przecież tego nie chcemy. Pilnujcie również nóżki rzęsy, aby była odpowiedniej długości. Zbyt długa będzie wyglądała jak kieliszek od martini. Czas na klej. Pamiętajcie, aby dobrać go do temperatury i wilgotności panującej w pomieszczeniu. Do sprawdzenia tych parametrów świetnie sprawdzi się hygrometr. To źle dobrany klej sprawia, że wachlarze się składają. Wiemy już o tym, że klej należy dobrać do warunków panujących w pomieszczeniu. Ale jak poradzić sobie w sytuacji, kiedy warunki są odpowiednie, a kępki nadal się składają? Co zrobić, jeżeli nie macie innego kleju pod ręką? Za chwilkę Wam o tym opowiem, ale najpierw zacznijmy od podstaw, czyli od moczenia kępki w kleju. Pamiętajmy, że kępka zaciąga dużo szybciej niż pojedyncza rzęsa, dlatego moczymy ją około 1,5 mm, wiedząc, że klej zaciągnie wyżej i będzie idealnie tyle, ile potrzebujemy. Pamiętajcie również, że to wszystko zależy od długości rzęs. Te krótkie moczymy około 1 mm. Technika moczenia kępki ma również ogromne znaczenie. Wypróbujcie mojej metody, a zobaczycie, że Wasze kępki już nie będą się składały. Kępkę wkładamy do kleju tak jak łyżkę do zupy, dość szybkim ruchem. Na końcu powstanie nam kropelka, którą delikatnie odsączamy, uderzając o podłoże. Ważne jest, aby jej nie ciągnąć, tylko delikatnie stuknąć. Następnie przyklejamy do rzęsy i gotowe. Czas na ćwiczenia. Pamiętajcie, nie od razu Rzym zbudowano. Musicie stale i ciągle ćwiczyć, aby dojść do perfekcji. Ćwiczyć możecie na zwykłej gąbce. Zobaczcie, jakie to proste. Bierzemy gąbeczkę i delikatnie odkładamy naszą kępkę na jej powierzchnię, odliczając do 3, zanim zaczniemy otwierać pęsetę. Dajmy chwilę czasu na to, aby klej się spolimeryzował. Pierwsza kępka za nami. Czas na przyklejenie drugiej, trzeciej, czwartej i piątej. Starajcie się zapełnić całą powierzchnię gąbki. Jeżeli nadal macie problem ze składającymi się kępkami, spryskajcie patyczek preparatem o zasadowym pH i przetrzyjcie nim pasek z rzęsami. Zasadowe pH sprawi, że kępka już nigdy się nie złoży. Jeszcze jakieś 999 i będziecie robiły te kępki perfekcyjnie z zamkniętymi oczami. Nie poddawajcie się. Jestem pewna, że już łapiecie pensety w dłoń i idziecie ćwiczyć kępki. W razie pytań piszcie komentarze. Do zobaczenia!